Cześć kochani, jak zwykle witam bardzo Was serdecznie, Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia. Czy wiecie, że jeden z najczęstszych niedoborów na świecie może wpływać na przebieg stwardnienia rozsianego, czyli sklerozis multiplex? Bo to już chodzi o witaminę D. Witamina D to nie jest tylko witamina słońca, to realny regulator odporności i procesów zapalnych w mózgu. Utrzymanie odpowiedniego poziomu witaminy D jest uważane za bardzo istotne dla funkcjonowania układu odpornościowego w stwardnieniu rozsianym, a suplementacja tą witaminą jest coraz częściej stosowana w praktyce klinicznej. I jeżeli chorujecie, nie daj Boże, wy, ale może tak również być, czy wasi bliscy, czy jacyś znajomi zmagają się w ogóle z tą chorobą, to wiedza, którą podaję, może zmienić sposób, w jaki patrzycie na wasze zdrowie. Więc zostańcie teraz ze mną, pokażę wam, co mówi nauka, a co jest tylko po prostu zwyczajnym mitem. A więc, kochani, przechodzimy do rzeczy. SM, sklerozis multiplex, bardzo ciężka choroba. Miałem z nią do czynienia wiele lat temu, ponieważ zajmowałem się takim programem ochrony zdrowia, które są, kochani, bazował między innymi na suplementacji odżywiania, bardzo wysokiej jakości produktami, suplementami diety pewnej niemieckiej firmy. Teraz współpracuję z inną, z kolei po latach, bo dzięki temu mam cały program, że tak powiem, program wspomagania metabolicznego kapitalnie ustawiony. Dalej, w tym programie, o którym wspomniałem, taka triada była zdrowotna, a więc suplementacja, pola magnetyczne i woda, czysta woda. A więc trzeba było po prostu odżywiać się suplementami, regulować sobie wszystkie procesy zachodzące w organizmie specjalnymi terapeutycznymi polami magnetycznymi. Chodziło wówczas o system BEMER. W tej chwili jest BEMER. Ja mam 25-letnie już urządzenie, stosuję je, bardzo skuteczne. W tej chwili, oczywiście po 25 latach, jest to zupełnie zmiana kosmiczna, zmiana w jakości, jeszcze lepsza. Są urządzenia Cloud, na przykład produkowane przez niemiecką firmę Centropix, są Biomagi, jest polski Viofor, jest wiele innych różnych urządzeń do tak zwanej magnetostymulacji. To jest odmiana magnetoterapii. I oczywiście picie czystej wody. I pamiętam, że wiele lat temu miałem grupę 25 ludzi chorujących na SM. Przez miesiąc korzystali między innymi z mojego Bemera i jeszcze z jednego urządzenia. Moich znajomych przychodzili na konkretną godzinę, na 8 minut zabiegu 2 razy dziennie i pili tylko czystą wodę. Niestety nie stać było tych ludzi na solidną suplementację, ale miałem znajomą, naturoterapeutkę z jednej miejscowości, z Olecka, miejscowości na Mazurach, która niestety zachorowała na SM, ale stać ją było i na Bemera. Wtedy to urządzenie kosztowało gdzieś około 10 tysięcy złotych. Teraz lekko jest ponad 20 tysięcy złotych, najnowsze urządzenia. Plus suplementacja, ona wyszła po prostu kochani, z tej choroby. Miałem znajomą kilka lat temu z Radomska również, która chorowała na SM. Przepraszam, nie z Radomska, tylko z Radomia, jak dobrze pamiętam. I ona w wyniku bardzo silnej suplementacji, mocnej, skierowanej, to nie była taka standardowa kuracja wspomagania metabolicznego, która też wyszła z SM-u, no to nie było po miesiącu, po dwóch, to było chyba 6-8 miesięcy, nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie mam tego typu doświadczenia. I teraz słuchajcie, chciałbym właśnie dzisiaj o tym pomówić, o wpływie witaminy D, suplementacji witaminą D na stwardnienie rozsiane. Oczywiście nie wystarczy tylko stosowanie witaminy D, D2 czy D3, nieważne w tej chwili, bo to trzeba po prostu zastosować naprawdę kompleksową suplementację, o ile też byłoby to możliwe, wspomaganie organizmu właśnie specjalnymi terapeutycznymi polami magnetycznymi. To jest wszystko możliwe, bo niekoniecznie trzeba kupować takie urządzenie. No ja akurat nie handluję tym, nie dystrybuuję tu, przepraszam, tych urządzeń,
ale są, można wypożyczać tego typu urządzenia i tak dalej, za odpłatnością, rzecz jasna, ale przede wszystkim potężna, bardzo mocna suplementacja, wieloskładnikowa, naturalna i tak dalej, bo wiemy, ja wiem jak to działa, bo przecież praktycznie od 2013, od połowy 2013 roku robię specjalny, propaguję, stosuję, praktykuję specjalny program wspomagania metabolicznego pracowany przez czeskich lekarzy na bazie doskonałych, rewelacyjnie działających suplementów, certyfikowanych suplementów, jednej z czołowych firm niemieckich i tak dalej. I teraz, kochanie, więc w ogóle o witaminie D3 piszę w tej mojej książce Witaminy, minerały. Jak zwykle przyjąłem taki system, że po prostu pokazuję, bo co i róż wchodzą nowi ludzie, nowi oglądający, mogą nie wiedzieć, gdzie ją kupić. No, jest moja strona www.januszdabrowski.pl i teraz, kochani, pokażę, gdzie można ewentualnie przyjrzeć się, o czym ta i wiele innych książek mówi. Sekundka, udostępnij. I momencik. O, właśnie. I tutaj przede wszystkim zaraz cofnę. Więc jest moja strona www.januszdabrowski.pl. Tutaj na listewce jest sklep. Klikacie na książki, więc są zakładki i pokazują się książki, więc wystarczy, że przeskrolujecie i ewentualnie wówczas znajdziecie książkę Witaminy, minerały, gdzie bardzo dużo piszę na temat witaminy D i nie tylko, no na temat wszystkich witamin, minerałów i tak dalej. A więc jak widzicie, tutaj można sobie powiększyć. Jest tu opis po prostu, co zawiera książka w treści, ale kochani, o SM-ie, o stwardnieniu rozsianym piszę również w drugim, jak dobrze pamiętam, tomie biomagnetyzmu. A więc tu macie też opis tej książki, a więc przepraszam, pierwszej części chyba, ale tu mogę się pomylić. Pierwsza część biomagnetyzmu, pola magnetyczne, energia zniszczenia, energia życia, źródło witalności organizmu. Lub ewentualnie po prostu, przepraszam, ale nie pamiętam, w drugim tomie tego cyklu, czyli biomagnetyzm, jak wykorzystać, o ta właśnie tutaj, jak wykorzystać uzdrawiający potencjał magnetyzmu, więc opisuje tam cały szereg zastosowań pól magnetycznych, terapeutycznych w przypadku różnych chorób. I tutaj też oczywiście jest opis tej książki i tak dalej. I to jest wszystko, więc już wiecie gdzie. Natomiast teraz przejdziemy do tego, co to znaczy choroba, na czym polega ten cały SM. Ci, którzy chorują, to już niestety wiedzą, więc zatrzymuję na chwilkę udostępnianie. Otóż choroba ta polega, stwardnienie rozsiane, czyli sklerozis multiplex, polega na tym, że jest niszczona tak zwana osłonka mielinowa na wiązkach nerwowych, czyli na aksonach. A więc wyobraźcie sobie, że nerwy nasze to jest w przewodzie, to jest jak przewód elektryczny. W środku jest na przykład linka, drut i tak dalej, zwoje miedziane, czy jakieś inne, nieważne. I to na zewnątrz jest po prostu izolacja. W przypadku człowieka, zwierzęcia i tak dalej, mamy w środku aksony, wiązki nerwowe i to wszystko jest pokryte osłonką, czyli izolacją, tak zwaną mieliną. Parę słów na temat tej mieliny. Znowu udostępnię sobie, kochani, ekran i pokażę Wam po prostu, co to jest ta cała mielina. Jest to bardzo fajny tutaj artykuł. Link do tego artykułu będzie w opisie tej mojej audycji. Mielina. Czym jest, na czym polega mielinizacja? Mielina, nazywana również otoczką lub osłonką mielinową, to warstwa otaczająca włókna nerwowe, aksony. Zaczyna się kształtować już od płodu i jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu. Czym jest ta substancja i z czego jest złożona? Jakim chorobom towarzyszy degradacja mieliny? I tu jest świetna grafika, która pokazuje tą mielinę i ubytki po prostu, a więc aksony, włókna nerwowe pokryte tą mieliną, tą osłonką,
czyli izolacją i niszczona po prostu mielina i wówczas te impulsy elektryczne po prostu uciekają gdzieś tam. Kiedyś mówiło się mokra ściana kopie, to znaczy, że ktoś źle położył przewody elektryczne, gołe przewody i wskutek tego to mokra ściana kopie. A więc mielina czym jest? Mielina to jest substancja, która stanowi otoczkę włókien nerwowych. Substancja ta jest wytwarzana przez komórki, które otaczają aksony. W ośrodkowym układzie nerwowym osłonka mielinowa jest tworzona przez tak zwane oligodendrocyty, a w obwodowym układzie nerwowym tak zwane lemocyty, czyli komórki Schwanna. Komórki tworzące mielinę owijają się kilkakrotnie wokół aksonów, czyli włókien nerwowych, tworząc osłonkę składającą się z kilku warstw błony komórkowej połączonych białkiem. Wewnątrz jednego włókna nerwowego mogą znajdować się nawet tysiące aksonów, które ułożone są blisko siebie, w związku z czym może dochodzić do zaburzeń elektrycznych, co może skutkować zniekształceniem informacji, które są przesyłane przez włókna właśnie nerwowe. I teraz warto zaznaczyć, że impulsy elektryczne są przekazywane dzięki obecności jonów, które są rozpuszczone w soli. A więc, kochani, musimy być zaopatrywani w minerały. Z tych minerałów powstają różnego rodzaju jony tych minerałów. Jeżeli brakuje nam minerałów, to jest problem. Podczas przepływu impulsów część jonów może uciekać przez błonę aksonów, w związku z czym dochodzi do zmniejszenia tempa przepływu. Osłona mielinowa spełnia funkcję swego rodzaju uszczelnienia błon komórkowych, izolatora elektrycznego, o którym mówiłem, i stanowi mechaniczną ochronę aksonu. Co więcej, osłonka ta wpływa na zwiększenie tempa przepływu impulsu we włóknach. Jest to niezbędne do prawidłowego przekazywania informacji w mózgu. Sprawne funkcjonowanie obwodów mózgu nie jest możliwe do momentu, gdy struktury te zostaną otoczone osłonką mielinową. Nie wszystkie włókna nerwowe w organizmie człowieka są pokryte mieliną, w związku z czym impulsy są w nich przewodzone na różne sposoby. We włóknach zmielinizowanych przewodzenie impulsów ma charakter skokowy, natomiast we włóknach niezmielinizowanych impulsy poruszają się znacznie wolniej, w sposób ciągły. Nie będę teraz czytał, na czym polega przebieg mielinizacji i tak dalej, natomiast bardzo ważne jest, jakie są zaburzenia związane z osłonką mielinową. Gdy w organizmie z różnych powodów dochodzi do rozpadu osłonki mielinowej, mówi się wtedy o demielinizacji, pojawiają się problemy zdrowotne, takie jak stwardnienie rozsiane, poprzeczne zapalenie rdzenia, czy ostre rozsiane zapalenie mózgu, nerwu wzrokowego i rdzenia. Choroby te zalicza się do neurodegeneracyjnych chorób autoimmunologicznych. W przebiegu takich schorzeń u pacjentów następuje stopniowe zmniejszenie sprawności ruchowej oraz czuciowej. Pojawiają się także różne objawy, które są inne w zależności od tego, jakie funkcje neuronów zostały upośledzone przez choroby. Najczęściej występujące objawy to podwójne widzenie, zaburzenia widzenia lub utrata wzroku, rozmyte widzenie w centrum pola widzenia, ból podczas ruchu gałek ocznych, szumy uszne, utrata słuchu, osłabienie siły kończyn dolnych i górnych, szybkie męczenie się, zaburzenia równowagi, problemy z koordynacją ruchową, mrowienie, drętwienie nóg, twarzy, zaburzenia mowy, problemy z pamięcią, utrata kontroli nad oddawaniem moczu i wypróżnianiem itd. I jak do tej pory nie opracowano, uwaga, nie opracowano, to znaczy, że medycyna nie opracowała skutecznej metody naprawy uszkodzonych otoczek mielinowych, jednak prowadzi się w tym kierunku badania i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili już nie będę tutaj się na tym zatrzymywał. Zatrzymuję na chwilkę to udostępnienie. Chcę tylko powiedzieć, że wiele lat temu, wspomniałem już o tym, miałem grupę 25 SM-owców, którzy 2 razy dziennie po prostu przychodzili na 8-minutowe zaledwie zabiegi. To były jednocześnie takie zabiegi robione pod kierunkiem lekarza, ordynatora jednego z wojskowych szpitali w Polsce. Lekarza, który był przeszkolony w magnetostymulacji. Były zrobione na początku specjalistyczne testy dla tych ludzi z SM-em,
i po miesiącu czasu, a więc 2 razy zabiegi na macie elektromagnetycznej, czyli terapia polami magnetycznymi, Bemer 3000, bez suplementacji plus picie czystej wody. To jest bardzo ważne. Okazało się, że po miesiącu czasu niektórzy z nich mówili, że nic się nie zmieniło, nic to nie dało i tak dalej. Ten lekarz, nie ukrywam, wkurzał się, bo porobił im wyniki na koniec testu. Test był rewelacyjnie, znaczy wykazał bardzo dobre po prostu oddziaływanie tych miesięcznych zabiegów, ale sam mówił, że Janusz mówi, słuchaj, jeżeli oni do tej pory bez przerwy mogli przejść 100 metrów, a później musieli odpoczywać, a teraz przechodzą 400 metrów bez odpoczynku, to coś się zmieniło, tak? Natomiast ważna rzecz, żeby nie stać tych było ludzi, no bo to byli już renciści, przyznano im renty i oni byli w coraz gorszej sytuacji. Pamiętam, że też przyjechał wtedy, przywieziono akurat z miejscowości Siemiatycze pana, był wcześniej w Wojsku Czerwonym Beretem, zapadł na tą chorobę, opuściła go wówczas żona, nie oceniam tego, z różnych względów, być może nie wytrzymała, a być może to był tylko pretekst do opuszczenia męża i została przy nim tylko córka, 13, chyba 13-letnia, była w gimnazjum wtedy, jakoś tak, i ta córka się tatą opiekowała. To było coś niezwykłego. On już jeździł na wózku, był cewnikowany, bo musiał oddawać moczno, dłoń odpowiednia wokół niego i tak dalej, i tak dalej. Niestety nie miał szans na to, przyjechał po prostu na te badania do lekarza i ewentualnie na rozpoznanie, że tak powiem, jaka może być sytuacja, czy da się to zrobić, dalej te zabiegi prowadzić, czy też nie. No, kwestia była w pieniądzu. On niestety nie miał pieniędzy, ale to mniejsza z tym w tej chwili. No słuchajcie, straszne rzeczy. Miałem kilku znajomych, którzy po prostu chorowali na sen, to były takie ruchy, wiecie, nieskoordynowane i teraz nie oceniajcie źle tych ludzi. Czasami możecie widzieć kogoś na ulicy, na przykład rano, 30 parę lat kobieta, 40 parę lat kobieta zwłaszcza, bo szybciej zachorowują kobiety niż mężczyźni i rano, powiedzmy 8 rano, 7 rano idzie kobieta taka zataczająca się. Jakie są nasze myśli? Że wiadomo, że widocznie po jakimś nocnym balu i tak dalej dała sobie ostro. Przepraszam za kolokwializmy, ale wiecie, lubię zwykły język. Nie, to może być ktoś, kto choruje na SM, stwardnienie po prostu rozsiane. Jeszcze jest tak zwane stwardnienie zanikowe boczne i tak dalej, a więc typowe choroby neurodegeneracyjne. I teraz, kochani, co z tym fantem ewentualnie robić? Oczywiście tu musi być bardzo mocna suplementacja. Trzeba byłoby zadbać zwłaszcza o wątrobę. Medycyna chińska mówi o SM-ie jako chorobie wątrobianej. Wątroba to jest narząd, który wykonuje najcięższą pracę w naszym organizmie. Ona utylizuje wszelkie toksyny. Ale te toksyny, skąd one się biorą? Przede wszystkim z tego, co my jemy, z tego jedzenia przetworzonego, przemysłowego. To są, słuchajcie, ja nie jestem w stanie wejść w cudze, że tak powiem, buty każdego, ale po prostu, bo trzeba po prostu wiedzieć, co się mogło w jego życiu dziać. Być może ta osoba pracowała przy jakichś farbach, rozpuszczalnikach, czyli miał do czynienia z chemią, a więc jest zatruta metalami ciężkimi. Być może po prostu jakieś silne stresy, które zakwaszają, zatruwają, zatoksyczniają po prostu organizm. A czasami jest wiele równolegle występujących, kochani, po prostu przyczyn. A więc silna suplementacja i w ramach tej suplementacji będziemy mówić o tym, jak się suplementować, jaką rolę będzie pełnić witamina D w przypadku tej naszej po prostu suplementacji. Bo jeżeli mielibyście kogoś, kto choruje na przykład na SM, to można go po prostu poprowadzić z tym, że no nie ukrywam, musi być bardzo silne wspomaganie organizmu. Jeszcze raz, żeby tutaj wybrzmiało dokładnie, ja nie jestem lekarzem, ja nie zajmuję się leczeniem. My mówimy o wspomaganiu organizmu i można zastosować odpowiedni program, ale w tym momencie no, koszt miesięczny takiej suplementacji to niestety to jest w granicach
tysięcy złotych miesięcznie i to przy zakupie 30% taniej tych niezbędnych zestawów wieloskładnikowych suplementów. Tak to niestety jest dzisiaj. Ale z drugiej strony, wiele lat temu wiedziałem, że SM był leczony tak zwanym interferonem beta i dawka miesięczna wiele lat temu, praktycznie 20 lat temu, to wynosiła wówczas 7000 złotych. To porównajcie wartość naszych ówczesnych zarobków i koszt miesięcznego leczenia 7000, 5 lub 7000 złotych, a dzisiaj ewentualnie taka naprawdę, przepraszam za słowo, wypasiona suplementacja 3-3,5 tysiąca po prostu miesięcznie. No niestety i wówczas przez wiele miesięcy trzeba to po prostu zastosować. Kochani, udostępniam teraz ekran, żeby wam pokazać dodatkowe rzeczy, więc tutaj będziemy mieli artykuł przede wszystkim, artykuł polskiej naukowczyni, że tak powiem, będę stosował, słuchajcie, te feminatywa. Dlaczego, jak należy suplementować witaminę D w przypadku stwardnienia rozsianego? Pani Weronika Galus, artykuł, jak widzicie, 2025 rok. To jest tylko streszczenie, abstrakt i pozwolę sobie na odczytanie tego. Aktualne dowody podkreślają immunomodulacyjną rolę witaminy D, w szczególności poprzez wzmocnienie mechanizmów tolerancji immunologicznej. Niedobór witaminy D jest uznanym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób autoimmunologicznych, w tym stwardnienia rozsianego. Witamina D wykazuje szereg właściwości neuroprotekcyjnych, czyli ochrania układ nerwowy, stanowi obronę i potencjał remielinizujący, czyli odbudowuje mielinę u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Obniżony poziom witaminy D w surowicy wiąże się z postępem choroby, nasileniem zaburzeń funkcji poznawczych i zmęczeniem. Jednakże terapeutyczny wpływ suplementacji witaminą D na postęp kliniczny, a więc częstość nawrotów i progresję niepełnosprawności, nie został potwierdzony. Kochani, żebyśmy się dobrze rozumieli, w badaniach naukowych bardzo często się nie znajduje bardzo konkretnych dowodów, co nie oznacza, że coś nie działa. Proste. Z kolei niektóre wyniki badań potwierdzają korzystny wpływ suplementacji witaminą D na aktywność radiologiczną. Pomimo powyższych danych, stosowanie witaminy D jako terapii wspomagającej leczenie stwardnienia rozsianego nie jest obecnie znormalizowanym zaleceniem. Niestety, bo nie ma akurat twardych dowodów. Zgodnie z wytycznymi polskich ekspertów, towarzystw endokrynologicznych, pacjenci ze stwardnieniem rozsianym są uważani za grupę szczególnego ryzyka niedoboru witaminy D, co wymaga badań przesiewowych w kierunku witaminy D na podstawie oceny stężenia 25 OHD w surowicy. Uwaga, kochani, chciałbym wyjaśnić, że to stężenie 25 OHD, co to oznacza? Stężenie to jest rodzaj tego metabolitu witaminy D we krwi. To stężenie, ocena tego stężenia metabolitu po prostu pokazuje nam obraz, ile tej witaminy D, zresztą będziemy zaraz tutaj czytać, w surowicy jest, czyli mamy niedobory, czy jest to standard, czy to jest nadmiar ewentualnie i tak dalej. I generalnie co oznacza ten metabolit 25 OHD? To jest witamina D w postaci tak zwanego hydroksycholekalcyferolu, inaczej kalcydiolu. Nieważne są, kochani, w tej chwili nazwy, język można na nich połamać. Ja tutaj dodaję tylko tyle, bo czasami, wiecie, ktoś się trafi, jakiś specjalista, lekarz i będzie tutaj mówił mi, że powiedzmy, no zbyt nie mówię szczegółowo i tak dalej, więc to nieistotne. A więc ocenia się stężenie 25 OHD, czyli stężenie hydroksycholekalcyferolu, inaczej kalcydiolu, powtórzę, w surowicy
z późniejszą korektą niedoboru pod kontrolą tego parametru, czyli inaczej, stężenie optymalne ma wynosić 30-50 nanogramów na mililitr. I teraz dawki profilaktyczne tego cholekalcyferolu, czyli witaminy D, D3 dokładnie, wynoszą 1000 do 4000 jednostek na dobę, w zależności od wieku. 1000 do 4000. 1000 to jest bardzo mało od razu, ale to dawki profilaktyczne stosowane przez medycynę. Natomiast dawka terapeutyczna cholekalcyferolu, witaminy D3, wynosi 4000 jednostek na dobę z ponowną oceną stężenia tego metabolitu we krwi po 8-12 tygodniach terapii. A więc czy już mamy tę normę 30-50 nanogramów na mililitr, czy nie? Ale te 4000 jednostek to też jest często mało w przypadku ciężkich chorób. Przedstawione zasady profilaktycznego i terapeutycznego leczenia niedoboru witaminy D wiążą się z wysoką skutecznością i bezpieczeństwem i mogą potencjalnie prowadzić do wzmocnienia mechanizmów przeciwzapalnych i poprawy ogólnego samopoczucia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. I teraz specjaliści medycyny mówią, że lepiej stosować mniejsze dawki, a więc w granicach na przykład tych 4000 jednostek na dobę, ale regularnie, niż raz na jakiś czas, ale wówczas wysokie dawki. Zgadzam się z tym generalnie, bo sam zalecam jako pewien praktyk, który po prostu poznał działanie wielu różnych suplementów, że lepiej stosować regularnie. O tutaj na przykład mam taki widzicie, wyleciało mi słowo, suplement po prostu diety o nazwie ProBalance i tak dalej, czyli zestaw minerałów, wiele po prostu wodorowęglanów i cytrynianów, wielu pierwiastków i lepiej faktycznie kilka razy dziennie mniejsze dawki stosować niż raz dziennie, ale po prostu bardzo dużo. Bo wówczas jest duży skok, później jest opad. A tak cały czas po prostu stężenie zmniejsza się, więc znowu dokładamy, zmniejsza się, znowu dokładamy i utrzymujemy stały poziom stężenia po prostu minerałów w organizmie. I teraz, kochani, to był taki abstrakt, czyli streszczenie, a tutaj jeżeli klikniecie na tą ikonkę, bo link do tego artykułu, który tutaj przedstawiam, znajdzie się w opisie audycji, jak zawsze. Więc klikacie w to miejsce, czasami trzeba 2 razy, i macie dojście do bardzo ciekawego artykułu, ja go tylko tutaj powierzchnię, pani Weroniki Galus, bo tamtego było streszczenie, a tutaj cały artykuł, dlaczego i jak suplementować witaminę D w stwardnieniu rozsianym. Nie będę tego w całości odczytywał, poczekajcie, muszę to jakoś wyśrodkować, żebyście też widzieli tekst. Jeszcze może uda mi się więcej. Nie, za dużo będzie. Mam nadzieję, że to będzie też czytelne dla Was, ale będziecie mieli oryginał w postaci linku. Obecne dane podkreślają immunomodulacyjną rolę witaminy D wyrażoną poprzez wzmacnianie mechanizmów tolerancji immunologicznej. Niedobór witaminy D jest ustalonym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób autoimmunologicznych, w tym stwardnienia rozsianego. Wyniki ekspertów in vitro, czyli w szkle, modele zwierzęce oraz analiza próbek z badań klinicznych dostarczają danych wskazujących na neuroprotekcyjne, czyli chroniące układ nerwowy, działanie witaminy D u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, a także jej potencjał naprawczy. Przepraszam, znowu tu mi się coś przesunęło. Muszę wyśrodkować. Na podstawie licznych badań obserwacyjnych stwierdzono, że obniżony stan witaminy D w surowicy pacjentów ze stwardnieniem rozsianym jest związany z wyższym stopniem zaawansowania choroby, nasileniem zaburzeń funkcji poznawczych i zmęczenia. Mniej witaminy, gorzej jest.
Nie potwierdzono jednak terapeutycznego wpływu suplementacji witaminy D na zahamowanie klinicznej progresji choroby w zakresie występowania żółtów i niesprawności. Z kolei pewne dane potwierdzają korzystny wpływ suplementacji witaminy D na aktywność tak zwaną radiologiczną. Pomimo powyższych danych, zastosowanie witaminy D jako terapii dodanej do leczenia stwardnienia rozsianego obecnie nie jest uznanym zaleceniem. I wiecie co, po prostu chciałoby się użyć mocnych słów, bo nie ma wyników badań, które to potwierdzają jednoznacznie, ale praktyka o tym mówi. Praktyka o tym mówi. Więc jeżeli zastosowalibyśmy naprawdę wypasioną, taką wieloskładnikową suplementację, jeżeli, zwłaszcza po prostu ze stosowaniem pewnych suplementów, które oczyszczają chorobę, wątrobę, przepraszam, wzmacniają ją i tak dalej, plus ewentualnie pola magnetyczne, terapeutyczne, plus picie czystej wody, czyli zdecydowane też odkwaszanie organizmu i wzmacnianie go, to jest szansa na to, żeby można było z tej choroby wyjść. Taki jeden przypadek znałem. Wspominałem wam pani z Olecka akurat. Nie mam z nią już kontaktu od wielu lat, tak się różne drogi rozjechały i tak dalej, i tak dalej. Ale to już mniejsza z tym. Wracam do tekstu. Tu na razie mijam po prostu pewne rzeczy. No i tutaj momencik, muszę chyba je troszeczkę zmniejszyć. No więc witamina D w ujęciu klasycznym jest odpowiedzialna za utrzymanie homeostazy, czyli równowagi wapnia i fosforu w organizmie, zapewniając tym samym mineralizację kości. Ale aktualne dane podkreślają immunomodulacyjną rolę witaminy D, głównie w stymulowaniu odpowiedzi przeciwzapalnej oraz zachowaniu tolerancji immunologicznej. Prawidłowy stan witaminy D może pełnić funkcję ochronną przed rozwojem chorób autoimmunologicznych, w tym stwardnienia rozsianego. Kochani, mamy parkinsonizm, mamy Alzheimera, mamy wiele innych, mamy chorobę Sjogrena i tak dalej, i tak dalej. Jednym z czynników, ustalonych czynników ryzyka zachorowania na SM jest niedobór witaminy D. SM jest najczęstszą przewlekłą demielinizacyjną chorobą ośrodkowego układu nerwowego, który rozwija się u młodych dorosłych, powodując niesprawność i pogorszenie jakości życia. Słuchajcie, na SM mogą zachorowywać osoby w wieku 30 paru lat. Procesy zapalne oraz neurodegeneracyjne, a także wyczerpanie mechanizmów kompensacyjnych oraz naprawczych prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia układu nerwowego, centralnego układu nerwowego. Pomimo znaczącego rozwoju terapii modyfikującej przebieg choroby, SM pozostaje chorobą nieuleczalną dla medycyny. W badaniach obserwacyjnych wielokrotnie stwierdzano związek między niskim stężeniem tej witaminy, czyli D, w surowicy u pacjentów z SM, a gorszym przebiegiem choroby. W modelach zwierzęcych oraz w badaniach klinicznych potwierdzono oczekiwany immunomodulujący efekt podawanej witaminy D, sugerując dodatkowo jej potencjał neuroprotekcyjny oraz naprawczy. Jednak do tej pory nie potwierdzono jednoznacznie terapeutycznego wpływu suplementacji witaminy D na progresję choroby. A co to znaczy? To, że jeżeli nie potwierdzono jednoznacznie, co szkodzi to stosować? Przecież to po pierwsze nie zaszkodzi, zgadza się? I wszystko w temacie. Nie ustalono również, a raczej w związku z tym, również zasad suplementacji witaminy D u pacjentów z SM-em jako terapii dodanej do leczenia modyfikującego przebieg choroby. Jakiego leczenia? Leczenia, które nie leczy, nie uzdrawia, tylko leczenia modyfikującego przebieg choroby, opóźniającego po jej postępy. A ta choroba jest straszna. Nietrzymanie zwieraczy, moczu, kału i tak dalej.
I teraz tak, słuchajcie, tutaj jest, nie będę tego czytał wszystkiego, a więc źródła metabolizm witaminy C, ustalony, kochani, czynnik ryzyka, więc tutaj parę zdań. Pierwsze hipotezy wiążące niedobór witaminy D z ryzykiem zachorowania na SM pochodzą z 1974 roku. Goldberg i inni w prospektywnym badaniu przeprowadzonym na podstawie oceny próbek surowicy pobranych od prawie 7 milionów osób stwierdzono niższe ryzyko wystąpienia choroby u osób z wyższym stężeniem 25 OHD, czyli tego metabolitu witaminy, hydroksycholekalcyferolu, czyli inaczej kalcydiolu, w różnych grupach rasowych i etnicznych. Również w badaniu epidemiologicznym obejmującym około 180 000 kobiet potwierdzono korzystny wpływ suplementacji witaminy D na zmniejszenie tego ryzyka. I teraz uwaga, kochani. Jednak w 2016 roku Agencja Żywności i Leków w USA Food and Drug Administration, czyli FDA, słynna FDA, wydało oświadczenie, że na podstawie dostępnych danych nie można wiarygodnie potwierdzić, że suplementacja witaminy D zmniejsza ryzyko wystąpienia SM. W 2022 roku wydano to po prostu oświadczenie i tak dalej. Aktualnie liczne badania epidemiologiczne i genetyczne z zastosowaniem randomizacji tzw. mendlowskiej potwierdzają związek między niższym stężeniem witaminy D w surowicy, a wyższym ryzykiem rozwoju SM. Przeprowadzano tutaj potężne metaanalizy i tak dalej. Już nie będę tego po prostu czytał. I teraz dalej, no, stężenie witaminy D w surowicy, a stopień zaawansowania choroby. Wielu badaczy oceniało związek między stężeniem witaminy D w surowicy, a stopniem niesprawności pacjentów z SM-em. Niskie stężenie witaminy D w surowicy korelowało z większym stopniem niesprawności wyrażonym za pomocą rozszerzonej skali niesprawności. To jest taki specjalny test lub z większym ryzykiem rzutu choroby. Nie potwierdzono tego związku w innych badaniach, ale z kolei w następnych innych badaniach wyższe stężenie witaminy D w surowicy było związane z niższą liczbą nowych zmian aktywnych w badaniu rezonansu magnetycznego. Metaanaliza obejmująca 13 badań z udziałem prawie 3500 osób wykazała, że wzrost stężenia metabolitu witaminy D, czyli hydroksycholekalcyferolu, inaczej kalcydiolu, będę to powtarzał, wykazała, że wzrost stężenia tego metabolitu w surowicy był skorelowany z mniejszą liczbą rzutów oraz mniejszą aktywnością radiologiczną. Podobnie inna metaanaliza dowodzi, że wzrost stężenia witaminy D w surowicy był związany z niższym stopniem niepełnosprawności wyrażonym w tych wszystkich testach. Czyli co, kochani? Trzeba suplementować witaminę D. I niekoniecznie po 2000, bo to jest tyle co psomucha, dawka dzienna, 2000 jednostek, ale 4, a może 10 000 jednostek dziennie. Dlaczego by nie? Kochani, pamiętam takie, gdzieś mam u siebie w archiwum, w komputerze, kiedyś polska Polfa produkowała witaminę D, kochani, gdzie w kapsułce było 300 000 jednostek. Czy dzisiaj się produkuje, powiedzmy, witaminę D w otoczce takiej żelowej, gdzie jest 300 000 jednostek? Czy ktoś wówczas mówił, że tą
żelową, po prostu żelowe to, no jak to nazwać, no, kapsułkę, będziemy cięli nożem i będziemy tylko pół brali 150 tysięcy, a może będziemy dzielić na 10 części, bo to oczywiście witamina D w stanie płynnym, rzecz jasna. Połykali ludzie od razu 300 tysięcy jednostek. To jak to jest, że dawniej, te powiedzmy 40 czy ileś tam lat temu, gdzie ludzie łykali 300 tysięcy jednostek, nikt nie mówił o działaniu toksycznym witaminy D, a dzisiaj 10 tysięcy czy 50 tysięcy jednostek to już będzie stężeniem toksycznym. Co to są za bzdury? A może nauka tak szeroko poszła, że jak ktoś wziął kiedyś 300 tysięcy, umarł, to nie zdiagnozowali, nie wiedzieli dlaczego umarł, a dzisiaj już wiemy, że jak wziął 10 tysięcy jednostek, to umarł i wykryto, że to na pewno z powodu tej witaminy D. Pomieszanie z poplątaniem, wiecie o co chodzi, no nie? I tak dalej. Tu pewne fragmenty pomijam, ale wpływ suplementacji witaminy D na progresję choroby. Wyniki randomizowanych badań kontrolnych oceniających wpływ suplementacji witaminy D na progresję choroby pozostają niejednoznaczne. Terapeutyczny wpływ suplementacji na kliniczne i radiologiczne wykładniki aktywności choroby potwierdziło wielu autorów, podczas gdy inni wykazywali brak takiej zależności. To jest ciekawe. Dlaczego u innych jest ok, a u innych badania wykazują, że nie jest ok. W zdecydowanej większości dotychczasowych metaanaliz brano pod uwagę wpływ suplementacji witaminy D na progresję niesprawności, wyrażaną za pomocą EDSS, test specjalny, oraz występowania rzutów choroby lub roczny wskaźnik rzutów. Większość autorów nie wykazała oczekiwanej korzyści terapeutycznej. Również suplementacja witaminy D nie wiązała się z lepszymi wynikami w zakresie stopnia niesprawności wyrażonego za pomocą tego specjalnego testu. W nielicznych metaanalizach badano wpływ na radiologiczne cechy aktywności choroby. W metaanalizie Cochrane nie stwierdzono terapeutycznego wpływu suplementacji witaminy D na ilość nowych zmian wzmacniających się po podaniu gadolinowego środka kontrastowego i tak dalej, a to już mniejsza. Ale polscy autorzy zwracają jednak uwagę na to, że suplementacja witaminy D wydaje się zmniejszać prawdopodobieństwo wystąpienia nowych zmian demielinizacyjnych w badaniach MRI, czyli rezonanse magnetyczne. I co tam jeszcze ciekawego? Autorzy wspólnie wskazują na konieczność przeprowadzania dalszych badań z uwzględnieniem odpowiedniej wielkości próby w celu uzyskania wiarygodnych wyników potwierdzających lub obalających wpływ suplementacji witaminy na progresję. Rekomendacje dotyczące suplementacji witaminy D. Stosowanie witaminy D jako terapii dodanej do leczenia SM nie jest obecnie silnym zaleceniem. Nie jest silnym zaleceniem przez medycynę oczywiście. Dostępne są aktualne wytyczne w zakresie prewencji i leczenia niedoboru witaminy w populacji ogólnej. W przypadku zdrowych dorosłych w wieku 19-65 lat, przy spełnieniu kryteriów odpowiedniego nasłonecznienia, ekspozycja na słońce z odkrytymi przedramionami oraz pod udziałami przez 30-45 minut między godziną 10 a 15 bez stosowania filtrów przeciwsłonecznych, to jest też ciekawa sprawa, boimy się słońca. Profilaktyczna suplementacja witaminy D w okresie od maja do września nie jest wymagana, jednak zalecana oraz bezpieczna. Jeżeli powyższe kryteria tego nasłonecznienia nie zostają spełnione, suplementacja cholekalcyferolem w dawkach, czyli witamina D3, w dawkach 1000-2000 jednostek na dzień, czyli 25 do 50 mikrogramów na dzień,
jest zalecana przez cały rok w zależności od masy ciała i przyjmowania witaminy D w diecie. W przypadku pacjentów 65-75 lat, z uwagi na niedostateczną efektywność syntezy skórnej, czyli nie ma szans, żeby starsza osoba tyle się opalała na słońcu, chodziła i tak dalej, bo niektórzy już mają problemy z chodzeniem. No 70 parę lat to już jest staruszek. Kochani, no macie do czynienia ze staruszkiem. Staruszek do was mówi, oczywiście i tak dalej, trzęsący się. Wiecie co, naprawdę ocena ludzi przy pomocy PESEL-a to jest naprawdę, jest to głupie. A więc ci ludzie 65-75 lat, po prostu suplementacja powyższymi dawkami zalecana jest przez cały rok. Natomiast u osób powyżej 75 roku życia należy stosować dawki cholekalcyferolu wynoszące 2000-4000 jednostek na dzień. Należy jednak podkreślić, że pacjenci z chorobą SM, sklerozis multiplex, znajdują się w szczególnej grupie ryzyka niedoboru witaminy D. W takim przypadku stanowczo zalecana jest przesiewowa ocena stanu witaminy D na podstawie oznaczenia stężenia tego metapolitu, czyli hydroksycholekalcyferolu w surowicy, a następnie wyrównywanie niedoboru pod kontrolą tego parametru w celu uzyskania stężenia optymalnego, czyli 30 do 50 nanogramów na mililitr i tak dalej. Wskazane jest stosowanie maksymalnych dopuszczalnych dziennych dawek cholekalcyferolu, a kto dopuszcza? Medycyna. A dopuszcza we właściwych dawkach fizjologicznych, czy takich, które im się po prostu wydają? Przepraszam, złośliwy jestem. I tak dalej, i tak dalej. Pacjenci z nadwagą lub otyli zazwyczaj wymagają podwójnych dawek cholekalcyferolu, czyli witaminy D3, rekomendowanych dla danej grupy wiekowej. No i kochani, już nie będę dalej po prostu czytał, bo ten artykuł jest, rozumiecie, duży. Zresztą już to jest końcówka, jest bardzo obszerny. I tutaj jest, słuchajcie, są podane dawki, jakie należy stosować, szczegóły i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ten artykuł jest bardzo, bardzo dobry, wnoszący wiele ciekawego do naszej wiedzy. Moje doświadczenia wskazują tak. Jeżeli jakaś firma suplementacyjna pisze w instrukcji stosowania maksymalnie na przykład 12 drażetek dziennie, to ja z praktyki wiem, że dla przeciętnego człowieka, jak czegoś tam, nieważne czego, to jako przykład, taka metafora, to ja już z praktyki wiem, że trzeba zastosować dawkę co najmniej 2,5 razy lub 3 razy większą. Dla przeciętnego człowieka o masie załóżmy około 70-80 kg. Dla dziecka oczywiście będzie mniej. Jeżeli ten człowiek waży 130-140 kg, to ta dawka przykładowego suplementu diety, gdzie dawka wskazana przez firmę jest 12 na przykład, to trzeba mu zastosować 35-40 przez miesiąc, 2 miesiące, później można zmniejszać i tak dalej. I to można dostosować do wielu różnych innych rzeczy. Dostosować do jakichś suplementów w płynie i tak dalej, i tak dalej. Więc dawka zalecana razy 2,5 raza, razy 3 ewentualnie. Przynajmniej na początku, w pierwszym miesiącu, w pierwszych 2 miesiącach. Kochani, mamy potężne braki. Wielokrotnie to powtarzam. Mamy syndrom, obecnie żyjemy w świecie 2 syndromów. Syndrom braków, czyli niedoborów, i syndrom nadmiarów. Zacznę od tych drugich. Syndrom nadmiaru konserwantów, polepszaczy, barwników, spulchniaczy, pestycydów, zwłaszcza glifosatu, który jest wszechobecny, i innych składników Roundupu, który się stosuje do desykacji roślin uprawowych. Nanoplastik. Mamy tego o tyle, nadmiary, i mamy po drugiej stronie niedobory. Niedobór witamin, niedobór minerałów, niedobór, słuchajcie, pożywek dla
dobrych bakterii, czyli braki błonnika, fruktoligosacharydów, braki kwasów tłuszczowych omega-3, braki wszelkich minerałów, zwłaszcza krzemu i tak dalej, i tak dalej. Taką listę można, braki witaminy D oczywiście i tak dalej. Więc na podstawie dzisiaj tego, na bazie tych potężnych nadmiarów musimy stosować znacznie większą suplementację. O tej suplementacji nie ma odejścia. Zresztą poczekajcie, mam tutaj, przedstawię wam jeszcze coś. Dobrze. Jedna z moich ostatnich, jedno z ostatnich moich dzieci, czyli skazanie na suplementację, nowe prawo przetrwania, suplementuj się lub choruj. I tutaj, no słuchajcie, no 40 parę stron, od deski do deski, mówię wyraźnie, dlaczego mamy się dzisiaj suplementować i jak ewentualnie suplementacja, o tutaj mam taką tabelę, taki diagram, holistyczna optymalizacja metabolizmu może rozwiązać wiele problemów zdrowotnych, czyli inaczej, kompleksowa suplementacja może rozwiązać wiele po prostu problemów. Mamy tu dla przykładu, jeżeli zastosujemy taką kompleksową suplementację odżywiania w ciągu 3-4 miesięcy, okazuje się, że na przykład migreny ustępują już u prawie 60% ludzi. Jeszcze nie u 100, bo być może jeszcze trzeba przedłużyć. Zastoje żylne u prawie no 90 parę procent. Cukrzyca typu drugiego ponad 80% ludzi ustępuje po mniej więcej 4 miesiącach suplementacji. Zespół metaboliczny to jest 80%. Guz rzekomy mózgu, czyli tak zwany tumor cerebri, to jest, słuchajcie, 90 mniej więcej 8%. Stłuszczenie wątroby to jest 85%. Syndrom policystycznych jajników 80%. Dyslipidemia i hipercholesterolemia, czyli rozregulowanie cholesterolu, trójglicerydów itd., to jest u ponad 60%. Choroba układu krążenia to jest ponad 80%. Choroba zwyrodnieniowa stawów 60%. Czyli trzeba dłużej kurację przedłużyć, taką wspomagającą. Nocny obturacyjny bezdech senny u ponad 80 ludzi. Naciśnienie tętnicze u ponad 70% ludzi. Nietrzymanie moczu w granicach 70%. 70%, czyli 70 ludzi na 100. Dna moczanowa to jest prawie 80%. Astma 90%. Refluks 80%. Depresja ponad 50% i tak dalej, i tak dalej. Można to zrobić, można, kochani, to załatwić, ale trzeba to zastosować. Można wierzyć, można nie wierzyć. Ja nie wierzę, ja to po prostu wiem, dlatego że jeszcze raz, wielokrotnie o tym mówię, zajmuję się profilaktyką zdrowotną od końca lat 90. ubiegłego wieku, czyli już prawie 30 lat. Od prawie 13 lat zajmuję się kompleksowym programem wspomagania metabolicznego organizmu. Dostarczam wiedzę, ułatwiam ludziom dojście do pewnych rozwiązań. Jeżeli ktoś chce, to może korzystać, jeżeli nie chce, to nie. Więc ja sam suplementuję się właśnie od tych prawie 13 lat bardzo regularnie. Powtórzę, 2 stycznia 2026 roku skończyłem 72 lata. Sami możecie ocenić, czy jestem starym, że tak powiem, człowiekiem, bardzo, bardzo starym, czy też ewentualnie, czy ten PESEL faktycznie oddaje to, co ewentualnie widzicie, to jak ja się po prostu czuję. Czuję się bardzo dobrze na razie. Kiedy moja się świeczuszka wypali, nie wiem, różnie to może być, ale dzisiaj się czuję świetnie po prostu. Kochani, bardzo Wam dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję Wam za to, że znosicie czasami moje złośliwości. Nie w stosunku do Was, rzecz jasna, tylko w stosunku do tych różnych mądrych, że tak powiem, w stosunku do tych badaczy, którzy ciągle muszą badać. Ja wiem, że dzięki badaniom dużo odkryć powstało i tak dalej, ale czasami ci badacze gonią po prostu za własnym ogonem, mam wrażenie. Trzeba zastosować to, co robiły nieraz nasze babci, trochę rozsądku, roztropności, mądrości życiowej do tego wlać, do tego mózgu, tam po prostu wlać tym wszystkim ludziom będzie w tym będzie po prostu okej.
Kochani, proszę Was o lajki, o komentarze, o ewentualnie subskrypcje tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału. Bardzo mi na tym zależy, żeby dzięki Waszym działaniom ten kanał szedł do góry, bo to jest potężna wiedza, którą ja otrzymałem. To nie jest moja wiedza, przecież ja nie robiłem tych badań, tych artykułów naukowych, ja tylko to przedstawiam Wam i dzięki temu również Wy zyskujecie tą po prostu wiedzę, więc wspólnie możemy po prostu pracować i naprawdę bardzo dużo zrobić. Wszystkiego dobrego Wam życzę, popadki. Do następnego zobaczenia. Przypominam, kochani, że linki do tych wszystkich artykułów, które tutaj przedstawiam, oczywiście będą w opisie audycji. Cześć, pa.